Siemka, ja jestem Adacho i pewnie się zastanawiacie, co w Dragon Ballowej trawie piszczy. A tak szczerze, pewnie część z was tylko się zastanawia, co w Dragon Ballowej trawie piszczy, bo ogólnie wszyscy czekamy na październik i na wszyscy. No, czy mogę się wypowiadać za wszystkich? Jeśli tu kliknęliście, to pewnie czekacie na premierę Dragon Ball Super Beerus, ale też czekacie na informacje, co dalej po sadze Beerusa, co dalej po sadze Frizy, która została już oficjalnie zapowiedziana. Dzisiaj się troszeczkę nad tym pochylimy, bo chciałem nagrać ten odcinek już z 2-3 tygodnie temu, ale uznałem, że te informacje, które się pojawiły do tej pory, to nie są jakieś wielkie newsy. Głównie tyczą się gier. Oczywiście w kontekście Xenoversa 3 pojawiło się sporo informacji, ale wczoraj pojawiła się informacja dość potężna tycząca się nowego DLC do Sparking Zero, czyli Neo. Chodzi oczywiście o datę premiery, o szczegóły tyczące się Sparking Zero i muszę wam przyznać, z ręką na sercu, zachciało mi się z powrotem grać w Sparking Zero, bo dodali to, na co czekałem od samego początku, ale o Sparkingu też sobie powiemy. I pojawiła się jeszcze dodatkowa informacja, która jest ściśle związana właśnie z remake'iem, więc jak już takie dostaliśmy rzeczy, no to stwierdziłem, że warto zebrać to do kupy i nagrać lipcowy odcinek DB Newsów. Podoba mi się to słowo. DB Newsy. Okej. Mimo wszystko, zanim zagłębimy się w to, nie morze newsów, nie jezioro newsów, takie bajorko newsowe, zanim się w nie zagłębimy, chciałbym wam jeszcze po raz ostatni w tym miesiącu i tutaj dzwonek, bo te kody zniżkowe na Enebę się właśnie kończą, wspomnieć wam o Enebie i o kodach zniżkowych. Eneba oczywiście, znacie stronę, linki do niej znajdziecie w opisie. Strona z grami, programami, kartami podarunkowymi, subskrypcjami, DLC i tak dalej, i tak dalej. I na to wszystko do poniedziałku do godziny 12 macie jeszcze możliwość skorzystania z kodu LUCKY7. Tak się składa, że do 26 do północy, czyli powiedzmy północ z niedzieli na poniedziałek, kod GTA 6. 9% zniżki na karty podarunkowe na PlayStation i Xboxa. Te dwa kody są do użycia. Oczywiście Lucky 7 jest nieco bardziej obszerny. Sparking Zero myślę, że dalej jest na Enebie, jeśli ktoś jeszcze nie kupił. Czy DLC będzie? Myślę, że też czasem jest tak, że są ograniczone ilości tych kluczy, czy pojawiają się one dopiero po jakimś czasie, ale generalnie ja będę polował, bo Sparking Zero, w zasadzie to Neo DLC, jest, no zapowiada się niesamowicie i myślę, że tutaj chociażby ze względu na tryb historii, który już teraz mogę wam powiedzieć, że będzie dodany, poszerzony i to z tego co widzę całkiem mocno poszerzony, warto będzie to kupić, ale jeszcze nie będę dzielił skóry na żywym niedźwiedziu, bo to się może różnie skończyć. Generalnie zaczniemy sobie od drobniejszych newsów, zaraz przejdziemy do tych potężnych. Wymienię wam kilka rzeczy, które się wydarzyły w lipcu. Generalnie 8 lipca była premiera ostatniego, finałowego DLC do Xenoversa 2. Pojawiła się tam grywalna postać Goku Ultra Super Villaina Quelled. To jest słowo, które oznacza stłumiony. Jeśli pamiętacie, w ogóle graliście, to wiecie to na pewno, ale jeśli nie graliście w Xenoversa 2, a gracie na przykład w Gekishin Squadra, czy w Dokana, czy w Legends, to widzieliście, że Xenoverse miał ostatnio współpracę właśnie z tymi grami i wprowadził postać Vegety i też chyba Jirena, nie wiem czy Jiren się pojawił w Legends, na pewno w Dokanie się pojawił, z takimi czerwonymi kryształami. I to jest ten właśnie super villain, czyli generalnie jakaś forma opanowania przez złą siłę. Ultra Super Villain, czyli taki ultra super złoczyńca. Vegeta był w tej formie, tylko że w przypadku Goku mamy tutaj te zielone kryształy, więc wygląda to tak, jakby Goku opanował te kryształy, które próbowały go opanować. W zasadzie stłumił, bo tutaj, tak jak powiedziałem, jest użyte słowo quelled. Fajnie to wygląda, chciałbym to zobaczyć w innych grach i też odpowiadając na prośby albo pytania niektórych z was, czy chciałbym zagrać w Xenoversa 2 i jeszcze spróbować na streamach trochę w to pograć przed wyjściem trójki. Próbowałem raz, próbowałem drugi raz samemu już, próbowałem trzeci raz samemu i się po prostu nie mogłem wkręcić. Nie mogłem się przyzwyczaić do sterowania, nie mogłem się zaangażować, więc Xenoversa 2 odpuszczam. Xenoversa 1 przeszedłem i podobała mi się ta gra, chociaż przechodziłem ją z 10 lat temu, ale dwójkę odpuszczam. Poczekam sobie na trójkę i oczywiście w trójkę będę grał. O trójce dzisiaj też parę słów powiemy. Ale powiem jeszcze o Gekishinie. Gekishin Squadra, czyli taki Dragon Ballowy LOL. Wiem, że wychodzi ten LOL Classic, też mnie pytaliście o to, nie będę w to grał. W Gekishina też już przestałem grać, ale widziałem, że zostały dodane dwie postacie. Beerus i Goku Black. Oczywiście też postacie z klasycznego Dragon Balla pojawiły się już wcześniej. Rozbawiła mnie ta zapowiedź. Na X-a Gekishina Squadry został wrzucony taki mały obrazek, który miał być zapowiedzią, taką podpowiedzią tego w zasadzie, kto się pojawi. Oczywiście myślałem, że to będzie Gareth Bale z finału Ligi Mistrzów z 2018 roku, Real Madryt kontra Liverpool, bo on tam zapierdolił taką przewrotkę, że aż było miło,
Ale nie, okazało się, że to był Beerus, także może na Garretha Bale'a jeszcze trzeba będzie poczekać. Dla kolekcjonerów Funko Popów również mam dobrą informację, chociaż dobrą, jeśli chcecie kolekcjonować wszystkie Funko Popy z Dragon Balla, a wiem, że są takie osoby, nawet prywatnie znam jedną osobę, która chwaliła mi się tym, że ma absolutnie wszystkie Funko Popy związane z Dragon Ballem. Dobra informacja, bo kolekcję można powiększyć, ale zła, jeśli ktoś już nie chce wydawać dodatkowych pieniędzy, ale czuje wewnętrzną potrzebę kolekcjonowania Funko Popów z Dragon Balla. Przecieki tyczące się tego, jakie Funko Popy się pojawią. Oczywiście to nie jest oficjalna informacja, to jest przeciek pochodzący z różnych źródeł, natomiast źródeł zajmujących się Funko Popami. Gohan z mieczem Z, Super z tym dodatkiem Chase. Z tego co wyczytałem, Chase to jest taka specjalna naklejka, która oznacza, że Funko Pop jest limitowany. Nie wiem, czy do końca mam rację, albo nie siedzę w tym temacie, ale postarałem się zorientować, o co w tym chodzi. Dodatkowo Super Saiyan 2 Goku, Super Saiyan 2 Majin Vegeta i ze specjalnej serii Vegeta ze zniszczonym w zasadzie z obrażeniami bitewnymi, Piccolo tak samo z obrażeniami bitewnymi i również Freeza z obrażeniami bitewnymi, także 7 nowych Funko Popów. Jestem ciekaw, jak one będą wyglądać. Już jakiś czas temu dostaliśmy zapowiedzi tego, że będziemy mieli Funko Popy z Dragon Ball Daima, chociaż nie doczekaliśmy się jeszcze SSJ4 Goku z Dragon Ball Daima. Tam był raczej, chyba maksymalnie był SSJ3 Vegeta, z tego co kojarzę. Glorio na pewno był i oczywiście Goku tam SSJ2. Ale Funko Popy mają to do siebie, że na początku jak się na nie patrzy, to nie wydają się zbyt atrakcyjne, ale myślę, że jak ktoś już zacznie je kolekcjonować, to może się to zrobić trochę uzależniające, ale mniej o Funko Popach. Jeszcze kwestia Dragon Ball Legends, które mógłbym trochę wyśmiać, bo okazało się, że po raz kolejny rocznicowe karty zostały, w sensie wyciekły, więc wiadomo było, kto będzie kolejną rocznicową kartą. Pierwsza w historii karta Ultra, która ma w sobie dwie postacie. Super Saiyan 3 Goku i Super Saiyan 2 Vegeta z Majin Buu Sagi. Ale my przechodzimy do tej informacji, która pojawiła się wczoraj lub przedwczoraj, tycząca się figurek związanych z serią Dragon Ball Super Beerus, czyli tym nowym anime Dragon Ball, które tak naprawdę jest remasterem, póki co remasterem w głównej mierze, być może przekształci się ono w remake Dragon Balla Super, anime, które miało niedawno 11. rocznicę pierwszej emisji. Tak jak jakiś czas temu Wam wrzucałem na kartę posty i mówiłem Wam o tym chyba też w filmach, zostały zapowiedziane figurki Beerusa i Whisa stricte powiązane z serią Dragon Ball Super Beerus. Nie w ogóle z Dragon Ballem Super, tylko Dragon Ball Super Beerus. A wiemy, że jeśli figurka promuje jakąś serię, to znaczy, że ta seria musi wyjść albo w podobnym terminie, albo wcześniej. No bo byłoby dziwne, gdyby wyszła figurka, która promuje serię, która jeszcze nie leci w telewizji. Więc na początku mamy produkt, w sensie anime w tym przypadku, a potem dopiero wychodzi produkt, gadżet, który to anime promuje. Więc jeśli mamy Beerusa i Whisa, którzy są zaplanowani na październik, to można się spodziewać premiery Dragon Ball Super Beerus również na przykład na początku października. No i mamy kolejne potwierdzone figurki tyczące się Dragon Ball Super Beerus. Tym razem sprawa wygląda nieco bardziej ciekawie. Jest ona nieco bardziej skomplikowana, przynajmniej na pierwszy rzut oka, bo Goku i Goku. Tyle, że jeden to Super Saiyanin, a drugi to Super Saiyanin Blue. Jak zwrócicie uwagę na strój Goku, jest to strój, który Goku miał zarówno w sadze wskrzeszenia Frizy, która jest już zapowiedziana, ale również w sadze Szampy, która nie jest oficjalnie zapowiedziana, ale przecieki, likerzy, nieoficjalne informacje mówią, że ona jest już w zaawansowanym stadium produkcji, są już tak naprawdę za połową, jeśli chodzi o proces produkcji. I to mieliśmy info z 2 miesiące temu, więc podejrzewam, że może nawet już być tak, że sagę Szampy kończą, albo są przy końcówce. Zwróćcie uwagę na pozycję. Na początku spójrzmy na tego Goku w Super Saiyanie Blue. To jest pozycja bezpośrednio nawiązująca do tej sceny, kiedy Goku po raz pierwszy transformował się w Super Saiyanina Blue. Te końcówki, te frędzle jego pasa powiewają do góry. Mamy tutaj wręcz identyczne ułożenie ciała, więc jest to nawiązanie do sagi Resurrection of F. Ok. I druga figurka jest trochę zastanawiająca, bo jest to samo ułożenie, nawet włosy mają to samo ułożenie. Jest tam taki dodatkowy kosmyk, który jest bardziej adekwatny do formy Super Saiyanina Blue niż do formy zwykłego Super Saiyanina, ale Goku w filmie Resurrection of F, ani w ogóle w sadze wskrzeszonego Frizy nie używał Super Saiyanina. Więc dlaczego miałaby to być figurka promująca sagę Resurrection of F? Ale Goku w sadze Szampy używał zwykłego Super Saiyanina. Tyle, że pozycja tutaj za bardzo nie pasuje. Więc pytanie, czy saga Frizy zostanie zmieniona?
Czy może Goku zamiast walczyć z Freezą na początku w bazowej formie i używając tego nieoficjalnie oczywiście nazwanego Saiyan Beyond God, czyli boska Ki w bazowej formie, co tak naprawdę powinno być Super Saiyan Godem, nie? Skoro Super Saiyan God, forma, którą poznaliśmy w filmie z Beerusem, jest tak naprawdę bazową formą z boską Ki, to jaki sens ma Saiyan Beyond God, gdzie też ta boska moc jest połączona z bazową formą. Nie ma to do końca sensu, więc myślę, że tutaj może to być taki zabieg, który sprawi, że tego Saiyan Beyond Goda wyrzucimy, a wprowadzimy Super Saiyanina na jego miejsce. Co prawda Super Saiyanina też nie było w filmie, ale chciałbym mimo wszystko bezpiecznie do tego podejść, bo rzecz jasna to może być figurka nawiązująca do sagi Szampy i takie informacje też od leakerów się pojawiły, zwłaszcza, że premiera tych figurek, i to jest też kluczowe, to jest grudzień łamane na styczeń 2027. I teraz przejdę do informacji, do takiego małego mojego przewidywania. Jak Wenixy spisał jakiś czas temu, odcinki sagi Beerusa są już praktycznie pewne i to będzie 6 odcinków. Jeśli chodzi o sagę wskrzeszenia Freezy, to jest od 5 do 6 odcinków. Jeśli chodzi o sagę Szampy, od 7 do 8. Więc mamy, powiedzmy zakładając ten najmniejszy, najmniej liczebny scenariusz, 6 plus 5, czyli 11 plus 7, 18 odcinków. Jeśli mielibyśmy zacząć nawet wcześniej w październiku, czyli powiedzmy sam początek października to jest początek sagi Beerusa, czyli generalnie start tego anime, to zwróćcie uwagę, jak to się prezentuje na kalendarzu. Zaznaczyłem tutaj 3 kolorami 3 różne sagi. Na czerwono sagę Beerusa i ilość odcinków, na żółto sagę Złotego Freezy i potem na fioletowo sagę Szampy, oczywiście już nie wchodziłem w następny rok, czyli jeszcze końcówka tego roku. Zakładamy, że to jest piątek, sobota, niezależnie od tego, co to jest za dzień tygodnia. Pierwsze 5 odcinków jeszcze w październiku i 6 odcinek listopad. Więc sagę, jeśli oczywiście następna saga rozpoczęłaby się tydzień po tygodniu, zakładam, że tak będzie, bo nie widzę powodu, dla którego mielibyśmy mieć przerwę. Chociaż może będzie przerwa, ale biorąc pod uwagę, że produkcja prawdopodobnie będzie już ukończona i nie będzie potrzeby robić takiej przerwy, to może ona będzie taką tylko symboliczną przerwą. Natomiast zakładam, że żadnej pauzy między jednym a drugim arkiem nie będzie, więc zakładamy, że saga Złotego Freezy zaczyna się w środku listopada. Mamy 3 odcinki jeszcze w listopadzie. No i jeśli oczywiście uznajemy, że jest 5 odcinków, a nie 6, to ona się kończy jeszcze w środku grudnia. Ja tutaj też oczywiście robię sporo takich założeń z góry, że na przykład nie będzie pauz na święta, że nie będzie pauz między arkami, że będzie 5, a nie 6 odcinków w sadze Złotego Freezy, albo że Beerus zacznie się na początku października, a nie na przykład gdzieś w środku, albo koło 9, 10, 11, jak mieliśmy to w przypadku Daima i też Sparking Zero. Więc mielibyśmy początek sagi Szampy jeszcze w tym roku, ale równie dobrze początek sagi Szampy mógłby być w roku przyszłym. Bo jeśli przesuniemy w ogóle całą premierę Beerusa na tydzień później i jeśli saga Resurrection of F nie będzie miała 5, a 6 odcinków, to nagle te 2 odcinki Szampy nie mieszczą się w ogóle w tym roku. A to oznacza, że ark Szampy zacznie się w całości w 2027 roku i wtedy może właśnie premiera figurek związanych z arkiem Szampy, czyli Goku Super Saiyanin w tym stroju i może jeszcze Goku Super Saiyanin God, którego używał w mandze, albo na przykład Blue Kaioken, który był w anime i może też się pojawi. Nie wiem, jak to będzie wyglądać. Wtedy by to bardziej pasowało. Nie wiem, ale nawet się nie domyślam. Nie będę cytował tutaj Tadeusza Sznuka. Nie wiem i się nie domyślam, ale postawienie takiej małej hipotezy nic nie kosztuje. Przechodzimy do Xenoverse'a 3, który jest tematem gorącym i tematem, który jest grzany już od jakiegoś czasu i wydaje mi się, że będzie zgodnie z zapowiedziami grzany jeszcze przez następne miesiące, przynajmniej raz na jakiś czas, żeby te ekscytacje w widzach, w graczach w zasadzie, podtrzymywać. Kilka informacji. Oczywiście ja Wam wkleję w opisie link do filmu, który został wrzucony przez oficjalne źródła, gdzie widzimy gameplay. Jest sporo pokazane tak naprawdę z tych pierwszych misji. Kilka rzeczy Wam przeczytam, ale też powiem takie fakty, które się tam pojawiły. Jeden, który mnie najbardziej zszokował, ale tak pozytywnie. To jest coś, co też trochę nawiązuje do tego, co już widzieliśmy parę tygodni temu, czyli kiedy mieliśmy pokazany gameplay tą rudą kobietą, tą jak to została ona nazwana Jane 1000, tam widzieliśmy imię tej postaci J. czyli J.Sen. Sen to po japońsku 1000, więc mamy tak naprawdę J.
które może oznaczać równie dobrze, nie wiem, Janina albo cokolwiek innego, ale myślę, że tutaj twórcy specjalnie w ten sposób to nazwali, odpowiadając fanom na tego mema. Więc mamy Jane 1000, oficjalne imię Johna 1000, Johna Dragon Balla, to jest JH, czyli John, rozwijam to już jako John, wiek, więc mamy John, wiek, Jane 1000, wiek 1000, tak oni się nazywają. JH to jest oficjalna nazwa Johna 1000, jest on Saiyaninem. Jeśli chodzi o mechaniki, Ki w tej walce jest kluczowa i taka mechanika jest czymś, nie wiem czy niespotykanym, bo nie grałem we wszystkie gry Dragon Ballowe, więc może tutaj mnie poprawicie, ale ja czegoś takiego nie pamiętam. Ki jest tutaj kluczowe i można pozbawiać Ki przeciwnika na wiele sposobów. Zwykłymi atakami, ale również specjalnymi atakami, które zostały określone jako Ki Drain, czyli wysysanie ki. Brak ki sprawia, że przeciwnik otrzymuje większe obrażenia i można puszczać na niego wzmocnione wersje ataków. Ziemianin, czyli w tym przypadku Jay-Sen, czyli ta baba ruda, ma Soul Switch i zmienia się w Trunks'a, a Saiyanin ma alternatywę do tej umiejętności i może włączać Super Saiyanina albo w ogóle jakieś tam inne transformacje, w zależności od pewnie też wybranej postaci. Widzieliśmy, że John Dragon Ball jest w stanie też się transformować w Super Saiyanina 3. No i ludzie narzekają ogólnie na jedną podstawową rzecz, że transformacje są ograniczone czasowo, że to jest bardzo zły wybór, bo tak naprawdę transformacja to jest kluczowa rzecz w Dragon Ballu i ograniczanie gracza, że możemy grać tylko w Super Saiyanie 3 na przykład przez minutę, bo taki timer się tam pojawił, licznik czasu, no to jest strzał w stopę. Oczywiście, pewnie dużo wyjdzie w grze i może będzie tak, że mechanika, że gra się obroni właśnie tym, że transformacja będzie ograniczona czasowo, ale też trochę sceptycznie na to patrzę. Oczywiście uważam, że transformacja powinna mieć też jakieś wady ze sobą związane, że na przykład zużywa więcej ki, albo zużywa czegokolwiek więcej, albo jesteśmy bardziej podatni na cokolwiek innego, ale to byłoby w pewien sposób kanoniczne, nie? A tutaj mamy to sztucznie ograniczone, co nie do końca spodobało się ludziom. Przeczytam wam to, co w V-Jumpie zostało napisane na temat Xenoverse'a 3. Scenaria Xenoverse 3 to nieznana nowa dzielnica miasta. Kiedy się budzisz, jesteś w wieku 1000. Udaj się do nowej dzielnicy miasta w West City. Kiedy budzisz się w swoim pokoju, znajdziesz się w wieku 1000. Spotykasz Bulmę, a podczas gdy ona oprowadza cię po futurystycznym mieście w West City, znanym jako nowa dzielnica miasta, natykasz się na tajemniczego wroga. I tak rozpoczyna się pierwsza bitwa. W jakiś sposób udaje ci się pokonać tajemniczego wroga, ale Brett, pierwszy członek Great Saya Squad, którego spotykasz, najwyraźniej pomylił cię ze złoczyńcą. Po zaciętej walce myślisz, że w końcu pokonałeś tajemniczego wroga, ale młody mężczyzna o imieniu Brett, który twierdzi, że jest bohaterem, ma o tobie złe zdanie. Zanim zdążysz cokolwiek wyjaśnić, zostajesz wciągnięty w walkę z Brettem. W jakiś sposób udaje ci się wyjaśnić nieporozumienie z Brettem. Po tym, jak twoja siła zostaje uznana, zostajesz zrekrutowany przez tajną organizację znaną jako Wielki Oddział Saya. Wśród członków Wielkiego Oddziału Saya oprócz Bretta jest nikt inny jak Gamma 1. Stają się oni twoimi sojusznikami. Pojawiają się również obiekty w dzielnicy Nowego Miasta, gdzie spotykasz wszelkiego rodzaju ludzi. Bohaterem, który nagle przybywa do West City, jesteś ty. W sensie bohaterem tej gry. Więc dzięki za spoilery. Dobra. Nie, no można się było tego spodziewać. Sparking Zero. Ja pierdzielę. Co się to wydarzyło w tym DLC? Powiem wam, że jestem najarany jak nigdy do tej pory na Sparking Zero, bo nie dość, że dostaniemy sporo nowych postaci. Dostaliśmy datę 30 lipca, moi drodzy, za kilka dni. Ja to nagrywam 24. Prawdopodobnie w dniu, w którym to widzicie, albo jutro pojawi się jeszcze jedna istotna informacja. Istotna. Zobaczymy, czy istotna. Czyli obrazek Toyotaro w związku z Jump Victory Carnivalem. Zaraz wrócę do Sparking Zero, tylko dokończę myśl. Ten karnawał coroczny to jest coś, na czym Toei też ma swoje stoisko i nie inaczej było w tym roku. Tyle, że ja najbardziej czekam na ten rysunek Toyotaro. W zeszłym roku mieliśmy bodajże Vegetę kontra Goku w najsilniejszych transformacjach, tyle że tutaj prawdopodobnie Toyotaro będzie uczestniczył w tej drugiej części tego karnawału, czyli 25 lipca, bo pierwsza część była 19. W dniu, w którym to planowo oglądacie, będzie druga część, więc prawdopodobnie Toyotaro będzie gościem na tej drugiej części i tam zobaczymy jego rysunek, ale pewnie wrzucę go wam na kartę posty, jeśli się okaże, że faktycznie to będzie jakoś istotne, a nawet jeśli nie będzie, to go wam wrzucę. Chociaż nie pamiętam, czy to rok temu było na Jump Festie był ten Goten z Trunksem na motorku. Chyba na Jump Festie to było. Tak czy siak, odnośnie Sparkinga. Też wam wrzucę film, nie będę wam szczegółowo podawał absolutnie wszystkich informacji tyczących się tego DLC. Zachęcam was zobaczyć ten film, który został wrzucony na kanał Bandai Namco, na angielski i też na japoński.
sporo nowych form, w sensie form. Widzieliśmy fałszywego Super Saiyanina, moi drodzy, to jest pierwsza gra w historii, która zaadresowała tę formę. Oczywiście nie będzie ona prawdopodobnie nazwana, bo nie jest to gra, nie jest to postać grywalna. Niestety fałszywy Super Saiyanin to nie będzie postać grywalna, ale to będzie pewnego rodzaju atak, skórka, jakby to nazwać. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Sporo scen z filmów, sporo scen z klasycznego Dragon Balla. Mało tego, nawet końcówka turnieju mocy jest wrzucona i to jest coś, co jest absolutnym highlightem. Punktem zwrotnym w ogóle, jeśli chodzi o mój stosunek do Sparking Zero. Rozbudowanie trybu epizodów, czyli bitwy epizodyczne, to wokół czego Sparking powinien się kręcić, będzie rozbudowane. 4 nowe postacie będą miały swoją fabułę: Yamcha, Ten Shin Han, Krillin i Cell. Czekam na alternatywne scenariusze, czekam na epizody Sparking. To jest to... Jeszcze nie będę mówił, ale to jest kierunek, w jakim powinniśmy iść. To DLC będzie naprawdę potężne. Ja nawet nie mówię o nowym trybie, o nowych mapach, o kostiumach i tak dalej, to nie jest aż tak ważne, ale epizody. Jakby jeszcze dorzucili nowe epizody, nowe historie do tych istniejących już, bo na przykład historia Vegety jest wybrakowana, byłoby świetnie, ale póki co, ja rzucę tylko okiem. Jest jeszcze informacja tycząca się informacja. Ostatnio na pewnym konwencie prezes CyberConnect 2, czyli firmy produkującej Kakarota, został zapytany wprost o Kakarota 2. Odpowiedział on wymijająco, nie powiedział ani tak, ani nie, więc z jednej strony można powiedzieć, że to jest żaden news, no bo to jest żaden news, ale jak ktoś jest bardziej optymistą, to mógłby powiedzieć, no wiecie, nie potwierdził, bo nie może, bo na przykład go zobowiązuje umowa, ale nie zaprzeczył, bo może coś tam się dzieje. Kakarot 2, przydałoby się odświeżenie tej gry i gdybyśmy jeszcze do tych wszystkich rzeczy, które teraz dostajemy, a w zasadzie będziemy dostawać, dostali jeszcze Kakarota 2. Ludzkie marzenia nie mają końca. Trudno, zostawiam was z taką niepewnością, mimo tego, że jest to odcinek newsowy, to kończę czymś, co newsem nie jest, tylko jest taką, powiedzmy, wizją, która może się kiedyś zrealizuje, czyli Kakarot 2. Ja bym chciał. Zostawcie lajka, zostawcie suba. Jak widzicie, informacje są takie, że można byłoby w zasadzie koło większości przejść obojętnie, chociaż no mówię, Sparking Zero, Xenoverse 3 na pewno to są najjaśniejsze punkty, ale te figurki, jeśli będziemy czytać między wierszami, możemy też wyciągnąć trochę informacji. Trochę się czuję, jakbym czytał One Piece'a. Nie jest wszystko powiedziane wprost, ale trzeba się wielu rzeczy domyślić, łączyć kropki, a potem na końcu się okaże, że i tak nie mam racji. Za 2 miesiące myślę, że zaczynamy. Za 2,5 miesiąca to już na pewno zaczynamy nową epokę w historii Dragon Balla. Mam nadzieję, że to będzie pozytywna epoka. Miłego dnia wam życzę. Zostawcie lajka. Dziana.